Lekcja 1. Jasna komunikacja. Zgadzam się. Bądźmy jasni i podawajmy konkretne daty dla większej przejrzystości. Zdecydowanie. Dzięki temu wszyscy wiedzą, czego się spodziewać. Tak, przejrzyste ramy czasowe mogą zapobiec nieporozumieniom. Dokładnie. Dzięki temu łatwiej jest też śledzić postępy. Czy powinniśmy ustalać terminy dla każdej fazy projektu? To sprytne posunięcie. Dzięki temu jesteśmy odpowiedzialni i skupieni. Przygotujmy wspólnie harmonogram i przedstawmy go w przyszłym tygodniu. Brzmi dobrze. Upewnię się, że podam wszystkie niezbędne szczegóły. Jestem przekonany, że to znacząco usprawni nasz przepływ pracy. Lekcja 2. Filozofia przywództwa. Ważne jest, żeby rozmawiać z ludźmi, zanim oni będą rozmawiać z tobą. Całkowicie się zgadzam. To nadaje pozytywny ton komunikacji. Walton uważał również, że dobre oferty od dostawców należy przekazywać klientom. To wspaniała filozofia. Buduje zaufanie i lojalność. Zdecydowanie. Przejrzystość praktyk biznesowych jest niezbędna. Tworzy sytuację korzystną dla obu stron. Jak myślisz, w jaki sposób możemy wdrożyć to w naszej pracy? Możemy zacząć od zadbania o to, aby każdy czuł się wysłuchany podczas spotkań. Świetny pomysł. Zachęcanie do otwartego dialogu sprzyja budowaniu lepszej atmosfery w zespole. Lekcja 3. Myślenie życzeniowe. Nie chciałbym zmarnować tych życzeń, gdybym je miał. Wiem, o co ci chodzi. Życzenia są cenne i należy z nich korzystać mądrze. Dokładnie. Nie sądzę, żebym chciał milionów dolarów od tak. Ja też. Chodzi bardziej o cieszenie się życiem i doświadczeniami. Tak, gdybym miał życzenie, prawdopodobnie życzyłbym sobie zdrowia i szczęścia. To cudowne życzenie. To są prawdziwe skarby życia. Zgadzam się. Rzeczy materialne nie dają trwałej radości. Zamiast tego skupmy się na tworzeniu znaczących wspomnień. Brzmi idealnie. Doświadczenia naprawdę wzbogacają nasze życie. Lekcja 4. Innowacje kuchenne. Wyobraź sobie, że obiad lub deser lodowy mógłby po prostu wyjść z maszyny. To byłoby niesamowite. Wygoda w najlepszym wydaniu. Prawda? I zaoszczędziłoby to mnóstwo czasu w kuchni. Zdecydowanie. Poza tym fajnie byłoby mieć w pobliżu robota pomocnika. Zdecydowanie przydałby mi się robot do sprzątania domu. Ja też. Sprzątanie potrafi być prawdziwą udręką. Gdyby tylko technologia mogła zająć się tymi przyziemnymi zadaniami. Dokładnie. Moglibyśmy spędzać więcej czasu, ciesząc się życiem. Miejmy wielkie marzenia i miejmy nadzieję, że przyszłe innowacje sprawią, że je spełnimy. Lekcja 5. Elastyczność przywództwa. Podsumowując, elastyczne podejście do przywództwa ma kluczowe znaczenie. Całkowicie się zgadzam. Kluczem jest adaptacja do zmieniających się okoliczności. Tak, pozwala liderom skutecznie reagować na wyzwania.
Dokładnie. Sztywne podejście może prowadzić do zmarnowanych szans. Jak myślisz, w jaki sposób możemy rozwijać elastyczność w naszym zespole? Możemy zachęcać do otwartych dyskusji i burzy mózgów. Świetny pomysł. Pobudza kreatywność i innowacyjność. Tak, ponadto daje każdemu możliwość podzielenia się swoimi pomysłami. Nie mogę się doczekać wdrożenia tych strategii w bardziej dynamicznym zespole. Lekcja 6. Poznawanie nowych współpracowników. Miło to słyszeć. Poznałeś już wszystkich w nowej pracy? Jeszcze nie, ale już poznałem kilku współpracowników i wydają się przyjaźnie nastawieni. To dobry początek. Budowanie relacji jest ważne w nowym środowisku. Tak, lubię poznawać ludzi i dowiadywać się, jakie pełnią rolę. Zdecydowanie. Pomaga stworzyć wspierającą atmosferę w pracy. Nie mogę się doczekać, aż poznam wszystkich i poczuję się bardziej zadomowiona. Jeśli chcesz, możemy zorganizować mały lunch, aby poznać zespół. To brzmi jak wspaniały pomysł. To byłby świetny sposób na zacieśnienie więzi. Zaplanujmy to na przyszły tydzień. Myślę, że każdemu by się to spodobało. Lekcja 7. Procesy biznesowe. Działania związane z tworzeniem i sprzedażą produktu lub usługi są fascynujące. Zdecydowanie. Wymaga to mnóstwa planowania i koordynacji. Wierzę, że marketing, finanse i operacje są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Zgadzam się. Każdy obszar odgrywa znaczącą rolę w całym procesie. Tak, skuteczna komunikacja między tymi obszarami jest również kluczowa. Jak możemy zagwarantować płynną współpracę między nimi? Regularne spotkania i aktualizacje mogą pomóc wszystkim być na bieżąco i na bieżąco. Świetny pomysł. Jestem ciekaw, jak możemy go wdrożyć. Stwórzmy plan usprawnienia naszej komunikacji. Lekcja 8. Transport publiczny. Świetnie. Jak często kursują autobusy w tej okolicy? Zazwyczaj kursują co 15 minut w godzinach szczytu. To wygodne. Dzięki temu poruszanie się jest o wiele łatwiejsze. Zdecydowanie. Uwielbiam to, że nie muszę długo czekać na autobus. Tak, idealnie nadaje się na spontaniczne wycieczki po mieście. Dokładnie. Poza tym, to bardziej przyjazne dla środowiska niż wszędzie jeździć samochodem. Zgadzam się. Transport publiczny naprawdę może pomóc zmniejszyć korki. Zaplanujmy zwiedzanie miasta korzystając z systemu autobusowego. Brzmi jak fajna przygoda. Nie mogę się doczekać. Lekcja 9. Geografia Chicago. Chicago odniosło wiele korzyści ze swojego położenia geograficznego, nie sądzisz? Zdecydowanie. Centralne położenie miasta uczyniło je centrum handlu i podróży. Dokładnie. Jest tak dobrze skomunikowane autostradami i liniami kolejowymi. Tak, dzięki temu firmy mogą się rozwijać, a ludzie mogą łatwiej dojeżdżać do pracy. Dodatkowo położenie nad jeziorem Michigan zwiększa atrakcyjność miasta jako miasta portowego. Zdecydowanie. Jezioro nie tylko zapewnia piękno,
ale także sprzyja żebludzie. Fascynujące jest to, jak ukształtowanie terenu wpływa na gospodarkę i kulturę miasta. Tak, podoba mi się, jak miasto połączyło swoje walory naturalne z życiem miejskim. Odkryjmy razem Chicago. Jest tam tak wiele do zobaczenia. Lekcja 10. Przygotowanie do przygody. Mądry ruch. Co kupiłeś na naszą podróż? Dostaliśmy wodę, konserwy i przekąski, żeby mieć energię. Brzmi idealnie. Nawodnienie i energia są niezbędne. Oczywiście, pakowałem też apteczkę pierwszej pomocy, na wszelki wypadek. Świetny pomysł. Zawsze lepiej być przygotowanym na wszystko. Tak, pamiętam nasz ostatni wyjazd pod namiot. Byliśmy trochę nieprzygotowani. Dokładnie. Tym razem chcę mieć pewność, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Dzięki temu przygoda będzie o wiele przyjemniejsza i nie będziesz się o nic martwić. Nie mogę się doczekać. To będzie niesamowite przeżycie. Lekcja 11. Wybór instrumentów muzycznych. Wolałbyś saksofon, czy może instrument strunowy, taki jak skrzypce lub wiolonczela? Myślę, że skłaniałbym się bardziej ku skrzypcom. Mają tak piękny dźwięk. To świetny wybór. Skrzypce potrafią przekazać wiele emocji w muzyce. Zdecydowanie, ale doceniam też bogactwo brzmienia wiolonczeli. Tak, każdy instrument ma swój własny, niepowtarzalny urok i charakter. Czy grałeś kiedyś na którymś z tych instrumentów? Kiedyś próbowałem grać na gitarze, ale zawsze byłem ciekaw saksofonu. To byłoby super. Saksofon ma tak żywe brzmienie w muzyce jazzowej. Znajdźmy lokalne zajęcia muzyczne i spróbujmy. Lekcja 12. Przejrzystość w planowaniu. Zgadzam się. Bądźmy jasni i podawajmy konkretne daty dla większej przejrzystości. Zdecydowanie. Pomaga wszystkim być na tej samej stronie. Tak, przejrzyste ramy czasowe mogą zapobiec nieporozumieniom. Dokładnie. Powinniśmy również ustawić przypomnienia o ważnych terminach. Dobry pomysł. W ten sposób będziemy mogli łatwo śledzić nasze postępy. I pozwoli nam to świętować małe osiągnięcia po drodze. Tak, zapiszmy nasze cele i odpowiadające im daty. Brzmi wspaniale. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę realizację naszych planów. Ja też. To uporządkowane podejście doprowadzi nas do sukcesu. Lekcja 13. Prośba o budzenie. Przepraszam, czy mógłbym poprosić o budzenie na jutro rano? Oczywiście. O której godzinie chcesz zadzwonić? Muszę wstać o 7 rano, więc telefon o tej porze byłby idealny. Jasne. Upewnię się, że to dla ciebie ustawię. Dziękuję. Doceniam to. Nie chcę przespać. Nie ma problemu. Ważne jest, żeby zacząć dzień punktualnie. Tak, mam przed sobą napięty harmonogram, więc muszę być czujny. Rozumiem.
Masz jakieś plany na dziś? Tak, mam spotkanie i kilka umówionych spotkań. Lekcja 14. Różnice kulturowe. Japończycy są znani ze swojej uprzejmości i punktualności. Zdecydowanie. Te cechy kulturowe są godne podziwu i odzwierciedlają ich wartości. Tak, ciekawie jest obserwować, jak różne kultury nadają priorytet różnym zachowaniom. Zdecydowanie. Jakie inne różnice zauważyłeś? Cóż, widziałem, że wiele kultur ma swoje unikalne sposoby witania się. To prawda. To pokazuje, jak bardzo różnią się zwyczaje na całym świecie. Tak, to fascynujące poznawać te różnice i je akceptować. Zgadzam się. Zrozumienie niuansów kulturowych może poprawić nasze interakcje. Kontynuujmy zgłębianie tych tematów. Są one bardzo wzbogacające. Lekcja 15. Znaczenie bezpieczeństwa. Odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wszystkim, prawda? Zdecydowanie. Środki bezpieczeństwa są niezbędne w każdej społeczności. Tak, niezależnie od tego, czy chodzi o organy ścigania, czy służby ratunkowe, są one niezbędne. Dokładnie. To pocieszające wiedzieć, że istnieją systemy, które nas chronią. Myślę, że świadomość i edukacja w zakresie bezpieczeństwa są równie ważne. Zdecydowanie. Im bardziej świadomi są ludzie, tym bezpieczniejsza staje się społeczność. Porozmawiajmy o tym, w jaki sposób możemy promować świadomość bezpieczeństwa w naszym sąsiedztwie. Świetny pomysł. Moglibyśmy zorganizować warsztaty lub spotkania społeczności. Nie mogę się doczekać, aby wymyślić kilka wykonanych planów. Lekcja 16. Pasja ogrodnicza. Cześć, też interesujesz się ogrodnictwem? Tak, absolutnie to uwielbiam. To takie terapeutyczne i satysfakcjonujące. Zgadzam się. Jest coś wyjątkowego w obserwowaniu wzrostu roślin. Dokładnie. Poza tym to świetny sposób na kontakt z naturą. Co lubisz najbardziej uprawiać? Uwielbiam uprawiać kwiaty. Dodają mojemu ogrodowi tyle piękna. To wspaniale! Masz ulubiony kwiat? Jestem wielkim fanem słoneczników. Zawsze rozjaśniają mi dzień. Słoneczniki są piękne. Lubię też uprawiać warzywa. Lekcja 17. Negocjowanie cen. Czy moglibyśmy uzyskać niższą cenę za ten przedmiot? Myślę, że moglibyśmy rozważyć niewielką zniżkę. Dzięki temu byłoby to bardziej przystępne cenowo dla wszystkich zainteresowanych. Tak, zawsze warto negocjować uczciwą ofertę. Dokładnie. Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć rozwiązanie korzystne dla obu stron. Zgadzam się. Ważne jest, aby utrzymywać dobre relacje podczas omawiania cen. Zdecydowanie. Odrobina elastyczności może wiele zdziałać w biznesie. Podejdźmy do sprzedawcy z naszą propozycją i zobaczmy, co się stanie. Świetny pomysł. Jestem optymistycznie nastawiony do tych negocjacji. Lekcja 18. Amerykański sen.
Amerykański sen jest wciąż żywy dla wszystkich jej dzieci z obietnicą lepszej przyszłości. Tak, to potężna koncepcja, która inspiruje wielu ludzi. Zdecydowanie. Myśl o możliwościach i sukcesie jest bardzo kusząca. Naprawdę. Ale jak myślisz, jak jest to postrzegane w różnych społecznościach? Myślę, że jest to zróżnicowane. Niektórzy uważają to za osiągalne, podczas gdy inni uważają to za trudne. To prawda. Czynniki takie jak status społeczno-ekonomiczny mogą odgrywać dużą rolę. Tak, ważne jest, aby zająć się tymi różnicami, aby marzenie było dostępne dla wszystkich. Zgadzam się. Porozmawiajmy o tym, jak możemy wspierać naszą społeczność w realizacji marzeń. Brzmi jak świetny plan. Razem możemy mieć pozytywny wpływ. Lekcja 19. Plany podróży. Tak, trzymamy kciuki za słoneczne niebo i bezchmurną pogodę podczas naszych nadchodzących podróży. Zdecydowanie. Dobra pogoda sprawia, że podróżowanie jest o wiele przyjemniejsze. Prawda, pamiętam podróż, podczas której cały czas padało. Było ciężko. O nie, to może naprawdę pokrzyżować plany. Tak, miejmy nadzieję, że tym razem niebo będzie czyste. Zdecydowanie. Które miejsca najbardziej chcesz odwiedzić? Nie mogę się doczekać eksploracji gór. Widoki zapierają dech w piersiach. Brzmi niesamowicie. Nie mogę się doczekać, aż zrobię zdjęcia krajobrazu. Ja też. Zaplanujmy trasę, żeby jak najlepiej wykorzystać naszą podróż. Lekcja 20. Niewidoczny koszt. Wiesz, ciekawe jest, jak wielu artystów rozdaje swoje piosenki, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji finansowych. Oczywiście, wielu nie zdają sobie sprawy, że prawa wydawnicze mogą wiązać się z dużymi pieniędzmi. Dokładnie. Wyobraź sobie, że wkładasz całe serce w muzykę, a potem nie widzisz z tego żadnego zysku. To musi być frustrujące. Często myślą, że po prostu dzielą się swoją sztuką. Tak, i w wielu przypadkach kończy się to przekazaniem wszystkich praw wydawcom. To brzmi bardzo ryzykownie. Jak mogą się chronić? Cóż, mogliby negocjować umowy ostrożniej, zanim cokolwiek podpiszą. To kluczowe. Powinni również zasięgnąć porady prawnej, jeśli nie są pewni. Zdecydowanie chodzi o zrozumienie biznesowej strony przemysłu muzycznego. Lekcja 21. Skok wiary. Czy kiedykolwiek obserwowałeś te ptaki lecące ku sobie? Tak, było to trochę przerażające, bo bałem się, że się zderzą. Dokładnie. Niesamowite, jak ufają swojej intuicji. Naprawdę. Muszą być cały czas świadomi tego, co się wokół nich dzieje. Zupełnie jak my w życiu, prawda? Podejmujemy ryzyko, nawet gdy wydaje się to onieśmielające. To prawda. Czasami takie ryzyko prowadzi do pięknych rezultatów. Podobnie jest w związkach. Czasami trzeba skoczyć, żeby zobaczyć, gdzie wylądujesz. Zdecydowanie. Chodzi o wiarę w proces. I w sobie nawzajem, co czyni to jeszcze bardziej satysfakcjonującym.
Lekcja 22. Kolorowe wybory. Czy zauważyłeś, że niektóre materiały są po prostu trwałe? Tak, są wykonane z solidnych materiałów. To ma ogromny wpływ na jakość. Czy występują również w różnych kolorach? Tak, to świetna zabawa wybrać kolor pasujący do Twojego stylu. Uwielbiam to. To jak wyrażanie swojej osobowości poprzez wybory. Dokładnie. Poza tym, mając wybór, zakupy stają się przyjemniejsze. Jasne. To świetny sposób na rozjaśnienie przestrzeni lub stroju. Jasne, odrobina koloru może naprawdę odmienić nastrój. Niesamowite, jak coś tak prostego jak kolor może mieć taki wpływ. Lekcja 23. Wspólne rozwiązywanie problemów. Nie mam nic przeciwko pomaganiu w zadaniach, ale są pewne problemy, które trzeba rozwiązać. O jakich problemach myślisz? Cóż, zagadnienia związane z dodawaniem i odejmowaniem mogą być czasami trudne. O tak, zwłaszcza jeśli chodzi o budżetowanie. Dokładnie. Śledzenie wydatków może być wyzwaniem. A jeśli nie zrobisz tego dobrze, może to później prowadzić do poważniejszych problemów. No dobrze. Jakie jest więc Twoje podejście do rozwiązania tych problemów? Zazwyczaj dzielę je na mniejsze części, aby łatwiej nimi zarządzać. To mądra strategia. Pomaga uniknąć uczucia przytłoczenia. Lekcja 24. Obowiązek żołnierza. Dołączenie do Gwin's of Rifles wydaje się dużym zobowiązaniem. Tak, to była jednostka milicji i on wkrótce stał się jednym z żołnierzy. To musiało być intensywne przeżycie, zwłaszcza gdy wysłano ich, aby stłumić działanie kolei. I rzeczywiście tak było. Żołnierze musieli wówczas podejmować trudne decyzje. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką presję czuli. Jasne, musieli znaleźć równowagę między obowiązkami a osobistymi przekonaniami. To skomplikowana sytuacja, prawda? Zdecydowanie. Historia często stawia jednostki w trudnych sytuacjach. A te doświadczenia kształtują to, kim staną się w późniejszym życiu. Lekcja 25. Kulinarne przygody. Myślałem o poznaniu różnych kuchni. Brzmi ekscytująco. Co powiesz na spróbowanie kuchni chińskiej? Świetny pomysł! Jest tak wiele smaków i dań do wyboru. Zdecydowanie. Różnorodność jest niesamowita. Od pierogów po dania słodko-kwaśne. Uwielbiam to, że każde danie opowiada historię swojego pochodzenia kulturowego. Tak, a techniki gotowania są również fascynujące. Dzięki temu wyjście do restauracji staje się przygodą samą w sobie. Dokładnie. Poza tym to wspaniały sposób na poznanie różnych kultur. Nie mogę się doczekać, aż tego wszystkiego doświadczę. Lekcja 26. Poranne rozkosze. Wolę tosty z dżemem i filiżankę kawy rano. Brzmi pysznie. Masz jakieś poranne rytuały? Zazwyczaj delektuję się śniadaniem, jednocześnie czytając wiadomości.
To miły sposób na rozpoczęcie dnia. Lubię najpierw trochę się porozciągać. Rozciąganie jest świetne. Rozbudzia ciało i umysł. Tak, nadaje pozytywny ton nadchodzącemu dniu. A jakie są twoje ulubione dania śniadaniowe? Uwielbiam naleśniki, szczególnie ze świeżymi owocami. Bywa. Chodzi o to, żeby znaleźć to, co daje ci energię. Lekcja 27. Taniec z ostrożnością. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby kazać słoniowi tańczyć na polu minowym? Brzmi to absurdalnie, ale jednocześnie dziwnie fascynująco. Byłby to niezwykły widok, ale zdecydowanie ryzykowny. Tak, wymagałoby to starannego planowania i strategii. I dużo wiary w umiejętności słonia. Jasne, to metafora radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dokładnie. Czasami trzeba podejmować skalkulowane ryzyko. I upewnij się, że wszyscy zaangażowani popierają ten plan. Współpraca jest kluczowa nawet w najbardziej nietypowych sytuacjach. Lekcja 28. Wiara i zrozumienie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad relacją protestantyzmu z lokalnymi władcami? Tak, fascynujące jest to, jak niektórzy wspierali Kościół rzymskokatolicki. Dokładnie. Odzwierciedla złożoną dynamikę władzy i wiary. A wpływ na społeczności w tamtych czasach był znaczący. Jasne. Ukształtowało nie tylko politykę, ale i struktury społeczne. Ponadto stworzyło to napięcia, które przez lata wpływały na historię. Tak, konflikty te często prowadziły do zmian w rządach i przekonaniach. Przypomina nam, jak bardzo religia i polityka mogą być ze sobą powiązane. Rzeczywiście, zrozumienie tej historii pomaga nam wyciągać wnioski z przeszłości. Lekcja 29. Etyka w biznesie. Co mają ze sobą wspólnego biznes i etyka? Świetne pytanie. Etyka jest kluczowa w kierowaniu praktykami biznesowymi. Dokładnie. Pomagają zapewnić uczciwość i integralność transakcji. Bez etyki przedsiębiorstwa mogą utracić zaufanie i wiarygodność. Jasne. Klienci chętniej wspierają firmy etyczne. Tak, chodzi o budowanie silnych relacji w dłuższej perspektywie. Etyka może również być siłą napędową innowacji i pozytywnych zmian. Zdecydowanie. Dobra reputacja jest w końcu bezcenna. Fascynujące jest, jak bardzo te koncepcje są ze sobą powiązane we współczesnym świecie. Lekcja 30. Siła statusu. Ciekawe, że bycie członkiem parlamentu otwiera tak wiele drzwi, prawda? Oczywiście, zapraszają do telewizji tylko ze względu na status. Tak, to jest jak odznaka honorowa, która niesie ze sobą pewne obowiązki. Dokładnie, to fascynujące, jak władza może wpływać na postrzeganie opinii publicznej. Może również kształtować narrację wokół ważnych kwestii. Zdecydowanie, ta widoczność może być zarówno przywilejem, jak i obciążeniem. Jasne,
Ważne jest, aby osoby publiczne mądrze wykorzystywały swoją pozycję. Tak, mają moc inspirowania zmian i wzmacniania stereotypów. To delikatna równowaga i nie każdy potrafi sobie z nią dobrze poradzić. Lekcja 31. Pokonywanie negatywności. Jak mogę pokonać negatywne myślenie? To częste wyzwanie. Ważne jest, aby aktywnie kwestionować negatywne myśli. Tak, ale jak mogę je zastąpić czymś pozytywnym? Możesz zacząć od zidentyfikowania tego, co wyzwala takie myśli. To ma sens! Świadomość to pierwszy krok do zmiany. Dokładnie. Następnie możesz poćwiczyć zastępowanie ich afirmacjami. Podoba mi się ten pomysł. Pozytywne afirmacje mogą zmienić Twoje nastawienie. Tak, pomaga również otaczanie się ludźmi, którzy Cię wspierają. Jasne, dobra sieć wsparcia może zdziałać cuda. Lekcja 32. Udane wydarzenie. Czy słyszałeś o Mistrzostwach Świata Kobiet odbywających się w USA? Tak, to był bezwarunkowy sukces, prawda? Rzeczywiście, prezydent FIFA ogłosił to wydarzenie historycznym. To fantastyczne. To naprawdę pokazuje rozwój sportu kobiecego. Zdecydowanie. Entuzjazm fanów był niesamowity. Tak, wspaniale jest widzieć tak silne wsparcie dla kobiet sportowców. I stanowi precedens dla przyszłych turniejów. Dokładnie, to krok naprzód w kierunku równości w sporcie. Mam nadzieję, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych latach. Lekcja 33. Jak to zrobić? Ostatnio było to dla mnie wyzwaniem, ale znalazłem sposoby, żeby sobie z tym poradzić. Brzmi obiecująco. Jakie strategie stosujesz? Ustalałem priorytety zadań i stawiałem sobie realistyczne cele. To sprytne. Rozłożenie rzeczy na czynniki pierwsze może sprawić, że będą mniej przytłaczające. Tak, staram się też zachować pozytywne nastawienie. To takie ważne. A ty? Skupiam się na małych zwycięstwach, aby utrzymać wysoki poziom motywacji. To świetne podejście. Świętowanie postępów bardzo pomaga. Zdecydowanie. Chodzi o to, żeby być elastycznym i wytrwałym. Lekcja 34. Zwiększanie energii. Ćwiczenia poranne naprawdę poprawiają nastrój i metabolizm. To prawda. Pomaga mi to również zachować koncentrację w ciągu dnia. Dokładnie. Czujesz się bardziej produktywny po dobrym treningu. Tak, nadaje pozytywny ton temu, co nas czeka. Ponadto jest to świetny sposób na rozładowanie stresu. Zdecydowanie. Czuję się bardziej energiczny i gotowy do podjęcia zadań. To zdrowy sposób na rozpoczęcie dnia. Tak, to niesamowite, jak aktywność fizyczna wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Myślę, że każdy powinien włączyć jakąś formę ćwiczeń do swojej rutyny.
Lekcja 35. Zwrot w karierze. Czy słyszałeś o kontrowersyjnej karierze Richardsona? Tak, sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy walczyła z American Athletics Association. To był naprawdę odważny ruch. Z pewnością trafił na pierwsze strony gazet. Zdecydowanie. Podniosło to ważne kwestie dotyczące uczciwości w sporcie. I zakwestionowało normy, które przez tak długi czas obowiązywały. Tak, czasami kontrowersje mogą być impulsem do niezbędnych zmian. Dokładnie. Ważne jest, aby sportowcy bronili tego, w co wierzą. Zdecydowanie. Ich działania mogą zainspirować innych do zrobienia tego samego. Podziwiam tych, którzy podejmują ryzyko w imię swoich zasad.